Cześć, tu Valencianistas z Avgalery. W minioną niedzielę zagraliśmy najbardziej mrożący krew w żyłach Reservoir Ride w historii Art of Death. Naszym rywalem był Eternal z państwa 285. Niesieni piątkowym zwycięstwem w Reservoir Ride League chcieliśmy zaliczyć również pierwsze punkty w Reservoir Ride The Summit. Rywal od samego początku postawił trudne warunki, a biorąc pod uwagę jaki roller coaster miał miejsce w niedzielę, to z pewnością nie była walka dla graczy o słabych sercach. Tego dnia widzieliśmy wszystko. Od pełnej niebieskiej mapy po mapę czerwoną. Od posiadania wszystkich zbiorników wodnych po walkę o dosłownie każdą kroplę wody, która mogła przychylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron. Standardową taktyką każdego sojuszu jest walka o przejęcie dwóch dużych oczyszczalni wody, a przy okazji zajęcie kolejnych dwóch mniejszych. I tak było też tym razem. Rajdy skupiły się na tych dwóch miejscach i trzeba przyznać, że była to dosłowna walka rajd za rajd, atak za atak. Żadna ze stron nie chciała ustąpić ani na moment. Przy okazji pragnę przypomnieć o trwającej promocji w Huawei App Gallery, w czasie której za zakupy pakietów State of Survival zdobywasz punkty. Punkty wymieniasz na odznaki, a odznaki na kupony rabatujące przyszłe zakupy. Możesz zaoszczędzić nawet do 20% wydatków. Wracając do walki w kanionie. Liderzy rajdów z Eternal świetnie dopełniali się nawzajem, stosując Double Rallies czy Ghost Rallies, co może być najlepszą wizytówką, jak intensywna była to walka. Ze swojej strony również odwdzięczaliśmy się tym samym, więc gra była dynamiczna i szybka. Od początku musieliśmy gonić wynik, to Eternal lepiej weszło w mecz, przejmując więcej budynków i zdobywając więcej punktów wody. Dlatego też ruszaliśmy po każdą kałużę wodną, nawet taką, która wydawała się bez sensu ze względu na małe ilości punktów. Kosztowało nas to sporo zaawansowanych teleportów, ale wszyscy uznaliśmy, że walki w Reservoir Ride rządzą się swoimi prawami i każdy z nas musi być gotowy na poświęcenie tego, co ma: żołnierzy, buffów, przyspieszeń leczenia czy zaawansowanych teleportów osady. Mając na względzie bardzo wyrównane statystyki obydwu drużyn, po otwarciu środkowego rezerwuaru udałem się do fabryki amunicji, aby zdobyć dla sojuszu wzmocnienie zabójczości żołnierzy. Zaczęliśmy przejmować budynki i gonić wynik. W ciągu kilku minut nie dość, że wyrównaliśmy wynik punktowy, to jeszcze wysunęliśmy się na prowadzenie. Wzmocnienie statystyk pomogło, ale to nie znaczy, że weszliśmy na ostatnią prostą. Do końcowego rezultatu zostało jeszcze sporo czasu, a wyniki punktowe były bardzo do siebie zbliżone. Dosłownie walczyliśmy punkt za punkt, a zmiany na mapie rezerwuaru były bardzo dynamiczne. Po pojawianiu się małych zbiorników wodnych szybko przejęliśmy większość z nich, za to zaczęliśmy tracić budynki. Zyskaliśmy niewielką przewagę. Farmy po wschodniej stronie były z początku bardzo spokojne, w zasadzie nudne. By po kilku chwilach pojawił się najpierw jeden gracz, a następnie drugi, więc zabawa rozpoczęła się na dobre. W tym czasie straciliśmy kilka zbiorników wodnych i budynków, ale konsekwentnie je odbijaliśmy, zbierając dodatkowo wodę, która rozlewała się wokół oczyszczalni wodnych. Przewaga punktowa była względnie bezpieczna, niewielka, ale sprawiająca, że spokojnie zmierzaliśmy do końca wydarzenia. Sojusz Eternal miał jednak trochę inne spojrzenie na tę sytuację i starał się wszędzie, gdzie tylko potrafił, przejąć budynek czy zbiorniki wodne, żeby ugrać punkty. Spotkał się jednak z wielkim oporem z naszej strony i udało nam się powiększyć przewagę o ponad 50 000 punktów, więc można było już się spokojnie rozsiąść w fotelu i odpocząć po 40 minutach gry. Ale czy na pewno? Otóż na pewno nie. Sojusz Eternal po raz kolejny pokazał nam, że dopóki zegar wydarzenia odlicza czas, dopóty są szanse na odwrócenie losu rywalizacji. Już 5 minut wystarczyło, by Eternal podgoniło 10 000 punktów. Nagle coś zaczęło się psuć w naszych szeregach i w kolejnych 5 minutach zaczęliśmy tracić masowo budynki. Tak, że w krótkim czasie z solidnej przewagi punktowej zrobiła się przewaga na 15 000 punktów i nadal topniała. W tym momencie wiedzieliśmy już, że to będzie wieczór nerwów, a Eternal złapał wiatr w żagle. Zostało 10 minut do końca. Przewaga Art of Death była minimalna. Wyniki rajdów były kiepskie, więc musieliśmy w błyskawicznym czasie przedyskutować strategię i jeszcze szybciej podjąć odpowiednie kroki. Zmieniliśmy ustawienie, przegrupowaliśmy drużyny, przekazaliśmy nowe zalecenia i przystąpiliśmy do natychmiastowej realizacji założeń. Mimo iż mapka rezerwuaru nie wyglądała dla nas optymistycznie i w jej następstwie stało się coś, czego nie spodziewaliśmy się nawet w najczarniejszych snach.
Roztrwoniliśmy 50-tysięczną przewagę punktową. Zakasaliśmy rękawy i jeszcze mocniej i szybciej klikaliśmy palcami w ekrany telefonów. W ten sposób na 2 minuty przed końcem punkty zaczęły masowo pojawiać się po naszej stronie. Nowa strategia zadziałała, choć jak się już przekonaliśmy, 10 000 punktów to tyle co nic. Udało nam się odbić większość ważnych budynków i zebrać z nich wodę, w wyniku czego po raz drugi tego dnia udało nam się wyjść na prowadzenie. Różnica punktowa była możliwa do zniwelowania w łatwy i szybki sposób, więc znów zaczęło się polowanie na każdą dostępną kroplę wody. Walczyliśmy do ostatniej sekundy rywalizacji. Na szczęście ten wodny thriller zakończył się dla nas pozytywnie, ale wielką cześć trzeba oddać sojuszowi Eternal. To była naprawdę wspaniała walka. Na dziś to tyle, a przed nami kolejne ekscytujące spotkanie w piątek. Bądźcie z nami. Cześć!